Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o cerze normalnej, czyli to jest taki drugi film z serii o typach cer. Wiem, że cera normalna występuje niezwykle rzadko. Nas na studiach uczono, że praktycznie występuje tylko u dzieci, natomiast no, zdarzają się wyjątki, dlatego jak najbardziej musimy omówić tą cerę normalną. Myślę zresztą, że większość z nas dąży do tego, żeby nasza cera była w kierunku normalnej, więc na pewno te wskazówki przydadzą się tak ogólnie dla nas wszystkich. Więc tak, czym charakteryzuje się taka cera normalna? No jest to cera bliska ideału, czyli oczywiście jest lekko zaróżowiona, jest bardzo dobrze napięta, jest sprężysta, więc te włókna kolagenowe również są w bardzo dobrym stanie. Ponadto nie widzimy tutaj za bardzo naczynek krwionośnych, ta skóra jest cienka, ale też nie aż tak cienka, że właśnie te naczynka nam prześwitują. Jest to taka bardzo delikatna skóra, nie jest absolutnie szorstka, jest taka gładka, przyjemna w dotyku. Ponadto pory są prawie niewidoczne, delikatne jakieś zaskórniki oczywiście możemy tutaj znaleźć na przykład na nosie, natomiast one nie jest tego tak bardzo dużo jak z reguły przy innych cerach. Dodatkowo tutaj również nie występują jakieś defekty skóry, jakieś widoczne przebarwienia, jakieś widoczne właśnie problemy trądzikowe i tym podobne. Natomiast nie mówię też, że nie może nigdy nam nic wyskoczyć, bo jakieś tam wyjątki mogą się zdarzać. Natomiast nawet jeśli, to ta zmiana szybko się goi, nie pozostawia po sobie śladów, więc jest to naprawdę cera bliska ideału, taka, do której pewnie każdy z nas chce dążyć, kiedy no, w zasadzie możemy chodzić bez makijażu, no bo po prostu nie ma co tam poprawiać. Ponadto ta skóra jest bardzo dobrze odżywiona, nawilżona, ona również nie ma jakichś suchych skórek, gruczoły łojowe pracują na odpowiednim poziomie, więc ona się nie świeci, jest taka lekko matowa, co nie oznacza, że taki bardzo mocny mat jest zdrowy, ponieważ delikatny połysk to jest rzecz naturalna, natomiast ona się nie świeci, tak? Więc jest to wszystko tak uregulowane, jak powinno być. Ponadto płaszcz hydrolipidowy również jest w dobrym stanie, a więc ta ucieczka wody ze skóry nie jest możliwa w takim dużym stopniu jak przy innych skórach. Więc tak naprawdę można byłoby się zastanowić, czy w ogóle z tą skórą trzeba coś robić. No ale właśnie, jak to ze wszystkim bywa, taka skóra występuje niezwykle rzadko i jeżeli już występuje, to bardzo często u osób młodych, u osób, których ominęły te problemy dojrzewania, mam na myśli tutaj problemy skórne, u takich młodych dorosłych. Natomiast później w starszym wieku bardzo często ta skóra mimo to przekształca się na przykład w cerę w kierunku suchej. To jest bardzo często zauważalne. Jeżeli nie będziemy o nią odpowiednio dbać i zupełnie olejemy temat pielęgnacji, no to ona szybciej tak naprawdę będzie kierowała się w kierunku jakiejś innej cery i możemy po prostu stracić to, co natura nam dała. Dlatego jak najbardziej pielęgnacja jest tu wskazana, ale pielęgnacja minimalistyczna. Też nie można przesadzić w drugą stronę, no bo jeżeli też skóra nie jest problematyczna, no to nie możemy stosować tych wszystkich kosmetyków, które stosują inne cery. Przynajmniej no, nie ma takiej potrzeby. No więc tak, o co powinniśmy zadbać? Na pewno powinniśmy zadbać o filtry przeciwsłoneczne, no to bezwzględnie należy o tym pamiętać cały rok, na pewno ta cera nam się odwdzięczy. Ponadto pamiętajmy o prawidłowym demakijażu, oczyszczaniu skóry. Wtedy też mamy gwarancję, że ta skóra dłuższy czas będzie właśnie w takim stanie idealnym. Ponadto pamiętajmy również o to, żeby dbać o naszą warstwę hydrolipidową, czyli używajmy kremów, które wzmacniają naszą barierę hydrolipidową. Używajmy też tych składników natłuszczających, a na dzień używajmy takich bardziej nawilżających, lekkich formuł. Jak powinna taka właśnie przykładowa pielęgnacja wyglądać, zaczynając od rano?
od rana. Budzimy się rano, nasza skóra się nie świeci, nic się nie dzieje, no bo przecież jest w idealnym stanie, no to co robimy? Nie polecałabym tutaj mycia jakimiś środkami myjącymi, no bo skoro te gruczoły łojowe nie pracują tak intensywnie, nie mamy problemów też tych skórnych, no to też nie ma co przesadzać i nie podrażnić dodatkowo tej skóry i tej naszej bariery hydrolipidowej. Możemy przemyć sobie wodą jak najbardziej i później w zależności czy chcemy zużyć toniku czy nie, taka skóra z reguły no, nie ma problemu z przywracaniem właściwego pH, więc nie ma takiej konieczności, ale jeżeli chcemy dodatkowo ją nawilżyć, no to użyjmy toniku, który właśnie dodatkowo zmiękcza i już regeneruje i nawilża naszą skórę od początku. Następnie przechodzimy do kremu, po prostu przechodzimy do kremu nawilżającego o lekkiej formule, może być z jakimś kwasem hialuronowym, pantenolem, może być z jakimiś witaminami. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby ten krem właśnie był o takiej lekkiej formule, żeby po prostu na dzień pod makijaż, ewentualny makijaż nam służył. Nie musimy tutaj stosować jakichś bardzo bogatych kremów, na razie nie ma takiej potrzeby. No i oczywiście pamiętajmy o kremie z filtrem, no chyba że mamy taki krem 2 w jednym, no to jak najbardziej możemy to połączyć. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię makijażu, jeżeli cera naprawdę jest w takim idealnym stanie, że nie ma przebarwień, nie ma jakichś cieni pod oczami, nie ma prześwitujących naczynek krwionośnych czy problemów skórnych, no to zadajmy sobie pytanie, po co nam jest ten podkład? Tak naprawdę jest on nam zbędny, bo podkład służy po to, żeby wyrównać nasz koloryt. Jeżeli nie mamy z tym problemu, to ja bym tego uniknęła. Naprawdę myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, więc póki mamy cerę w takim idealnym stanie, nie róbmy tego po prostu, a jeżeli już chcemy, to używajmy naprawdę lekkich podkładów, być może też jakichś kremów BB, natomiast tutaj akurat wiele jest, które nie do końca mają dobre składy, często są takie na bazie silikonów, mocne są dosyć te kremy, ale nie wszystkie, więc tutaj trzeba byłoby wybrać odpowiedni pod siebie. No i to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o poranek. Natomiast jeżeli chodzi o wieczór, no to tutaj, jeżeli używałyśmy makijażu, no to też bezwzględnie dwuetapowe oczyszczanie skóry, czyli najpierw jakiś preparat na przykład na bazie olejku, a później po zmyciu wodą stosujemy jeszcze jakąś piankę czy żel w zależności od preferencji, zmywamy wodą. Natomiast jeżeli nie było makijażu, no to możemy zastosować tylko jeden preparat myjący, który zmyje nam filtr, zmyje nam wszystkie zanieczyszczenia środowiskowe po całym dniu. No i po takim dokładnym demakijażu, oczyszczaniu skóry możemy zastosować ten tonik, co stosowaliśmy rano lub nie, tutaj w zależności od Waszych potrzeb. No i następnie przechodzimy do kremu wieczornego. Celowo nie mówię o serum, bo powiem o tym na sam koniec, bo taka podstawa to jest krem wieczorny, jeżeli chodzi o cerę normalną. I ten krem powinien być właśnie taki bardziej budujący, z ceramidami, ze skwalanem, z cholesterolem, z takimi składnikami bardziej natłuszczającymi, które wzmacniają tą naszą barierę hydrolipidową i ją wspomagają. Ona jest w dobrej kondycji, ale nie zaszkodzi ją po prostu wspomóc. Więc taki troszeczkę bogatszy krem. Nie mówiłam o serum, ponieważ jest to taki dodatkowy punkt. Jeżeli jesteśmy młodymi osobami, to jak najbardziej przed kremem możemy raz na jakiś czas, nie musimy codziennie, na przykład co drugi dzień, możemy zastosować serum z witaminą C, która na pewno nam nie zaszkodzi, a tylko pomoże, dodatkowo rozświetli naszą skórę. Natomiast jeżeli chodzi o osoby na przykład koło 30, a mamy wciąż cerę normalną, no to wtedy możemy zastosować już na przykład jakiś retinol też raz na jakiś czas, tak? Więc oczywiście serum też jest wskazane, natomiast jest to taki dodatkowy też element pielęgnacji w zależności od Waszych potrzeb. I to tak naprawdę byłoby na tyle. Jeżeli chodzi oczywiście o jakieś dodatkowe maseczki, peelingi, raz w tygodniu oczywiście powinno maksymalnie wystarczyć jakiś peeling enzymatyczny, no to też co jakiś czas oczywiście robimy. Natomiast to wszystko z głową, co jakiś czas, tak samo zabiegi w gabinecie kosmetycznym, również raz na jakiś czas bardziej takie zabiegi może z kosmetyki białej, które wspomogą jeszcze tą naszą codzienną pielęgnację. Jakieś bardziej inwazyjne zabiegi, myślę, że to jeszcze przyjdzie na to czas. Więc to wszystko z głową pielęgnujemy, dbamy. Bardzo ważny jest ten krem z filtrem, bardzo ważny jest krem z rana, krem na wieczór. Wszystko inne to są takie dodatki, które wplatamy w zależności od własnych potrzeb skóry.
skórnych. Tak naprawdę jedna skóra normalna nie jest równa drugiej cerze normalnej, ponieważ możemy mieć mimo wszystko różne potrzeby. I tak jak powiedziałam, raz na jakiś czas, jak coś się wydarzy na skórze, to też już nie oznacza, że ojej, nie mam już cery normalnej, no bo to jest normalna sprawa, tak może być, no ale to są sytuacje sporadyczne i z reguły rzeczywiście one się, te wszystkie zmiany dobrze, ładnie goją. Jeżeli chodzi o składniki, których powinniśmy używać w naszych kremach, w naszych kosmetykach do pielęgnacji, no to powinny być wszystkie takie właśnie składniki nawilżające, składniki natłuszczające, te tak naprawdę, które są wskazane na przykład przy cerze suchej, czyli to jest na przykład kwas hialuronowy, to są ceramidy, to jest cholesterol, to jest kwalan, jakieś oleje, na przykład olej ze słodkich migdałów, to jest witamina E na przykład, czy inne też witaminy. Także dużo jest tych oczywiście składników nawilżających, takich odżywczych, pantenol, alentolina, też jak najbardziej one dodatkowo działają też łagodząco, natomiast są to takie delikatne też właśnie składniki wielu kosmetyków, więc na takie rzeczy zwracajmy uwagę, unikajmy jakichś matujących produktów, to jest oczywiście nam zupełnie niepotrzebne, zatykających pory, jakichś wysuszających, więc jakichś kosmetyków oczywiście na bazie alkoholu, takich rzeczy nie stosujemy, także na to uważajcie. Uważajcie też na to, żeby używać takich delikatnych środków myjących, więc wszystko, co w ramach takiej zdrowej, holistycznej, całościowej pielęgnacji się mieści, to jak najbardziej możecie stosować. Natomiast tak jak mówię, wszystko z głową, cieszcie się z tą swoją cerą, bo naprawdę jest czego zazdrościć. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłam, podpowiedziałam, jak możecie tą cerę pielęgnować, ponieważ wiem, że wiele osób, które ma cerę naprawdę w dobrej kondycji, to nie do końca jakby czuje to, że w ogóle musi coś robić, no bo skoro mamy coś w dobrym stanie, to nie zdajemy sobie bardzo często sprawy, że to może się po prostu popsuć. Dlatego o tym mówię, żebyście pamiętali o tym, że warto zadbać o siebie już teraz. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do kolejnych filmów, zajrzyjcie na inne filmy o typach cer, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Buziaki, do zobaczenia!